Witajcie, jakiś czas temu na kanale pojawił się Fiat Cinquecento 700. Film cieszy się mega zainteresowaniem. No to może w dzisiejszym odcinku Cinquecento dzisiejszych czasów, ale nie jest to włoski rzezimieszek. Oj, no bo wiadomo, Skoda, niby to czeskie, a jednak niemieckie. W dzisiejszym filmie tak krótko przyjrzymy się tej maszynie z bliska, chociaż wiele tak nie ma co tutaj oglądać, jest to mega prosty samochód. Zmierzymy sobie wyciszenie, przyspieszenie oraz skoczymy na próbę autostradową. No to przed Państwem Skoda Citigo, rocznik 2014. Maszyna ta została mi udostępniona przez dealera samochodów używanych spod Szczecina z Morzyczyna Auto Comfort. Link do oferty macie w opisie filmu. Generalnie jest to mega uniwersalny samochód, bo tak, taką Citigo co? Jakiś dziadek może sobie skoczyć na działeczkę albo na rybki. Może jakaś studentka dojeżdża sobie na studia takim bączkiem. No i też przecież nie zapominajmy o kaskaderach, którzy właśnie to takimi samochodami dostarczają Wam jedzenie. Ja pierniczę, ci to chyba najbardziej wnikliwie testują te samochody. Czy to odcinka na zimnym, czy może jakiś fikołek na skrzyżowaniu z dachowaniem. Zaskakujące jest to, że jest to przecież budżetowy samochodzik, segment A, maleństwo, 3,5 metra długości jakoś, ale jak się okazuje, Seat Mii, Volkswagen Up czy Skoda Citigo to bardzo solidne i twarde małe samochody. Tak jest, no bo Mii, Up czy Citigo no to trojaczki. Jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, no to co tutaj mówić, auto wygląda mega prosto. Jest to wręcz takie pudełeczko na kółkach. Takie dość nawet podobne do Cinquecento, ale założenia też były podobne. Tyle, że Cinquecento występowało jedynie w nadwoziu 3-drzwiowym, Citigo w 3-drzwiowym oraz 5-drzwiowym. Jest to 5-drzwiówka. Ogólnie powiem tak, auto jest 20 cm dłuższe od Cinquecento, jest szersze, jest o 5 cm wyższe, jest też od 700. Ojejku, to jest bazowy silnik. 700 to było też bazowe Cinquecento. Ale Citigo od bazowego Cinquecento jest aż 2 razy mocniejsze. Tam było 30 koni mechanicznych, tutaj mamy koni 60 aż. Powiecie, no tak, ale Cinquecento było o wiele lżejsze, no i też dużo skromniej wyposażone. O kurczę, masa Cinquecento no to jakoś niecałe 700 kg, tutaj troszkę ponad 900. Citigo przycienia się 700, to oczywiście potwór i statek kosmiczny. Oponki, jakie tutaj mamy, 165/70, 14 cali felga z kołpaczkiem. Akurat z tego co widzę zimóweczka, mamy tutaj wszystkie elementy w kolorze nadwozia, czy to zderzaki, chyba Citigo takie najbiedniejsze wychodziły też z czarnymi zderzakami, tak mi się coś wydaje. Na pewno lusterka miały nielakierowane, tutaj są lakierowane, klamki też były nielakierowane, tutaj są lakierowane, w ogóle klamki są chyba z Golfa 4 nawet. Tam z Golfa 4, New Beetla i innych wagów. Dobra, zajrzyjmy do bagażnika. Auto oczywiście ma centralny zamek z pilota, proszę bardzo, taki oto scyzoryk, dobrze wszystkim pewnie znany. Otwieramy. No kurczę, no ta półeczka, no to nie ma tutaj linek, a bagażnik, jak się okazuje, jest nawet spory jak na segment A, 251 litrów pojemność. Zobaczcie, to jest dość wysoki próg załadunkowy, mała przestrzeń taka załadunkowa, ale sam w sobie bagażnik jest bardzo głęboki. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy jest dojazdóweczka. O kurczę, jest miejsce na dojazdówkę, jakieś koło zapadnie, nie, na pełnowymiar nawet. Ale tutaj mamy zestaw naprawczy, no to plusik dla Cinquecento, bo tam było koło zapasowe normalnie. Zamykane. Volkswagen Up też będzie miał inną klapę. Tutaj okno mamy dotąd, a w Upie chyba cała jest klapa szklana. Ale emblemat Citigo, poważna sprawa, ładnie wygląda. I przejdziemy do tyłu. No jest trochę metalicznie. Musi być. No to wiadomo, będzie tutaj twardo. I nie dość, że tutaj mamy twardy plastik, to tutaj jest po prostu blacha. Ale bym ją tutaj sobie woskował jakimś japońskim woskiem. Szyby z tyłu są uchylane. O, w ten sposób. Czekajcie, teraz złapało ostrość? Złapało, mam nadzieję. No do tyłu tutaj aż się tak nie będę mieścił, w cieniach też się nie mieściłem, ale tutaj będzie trochę więcej miejsca. Wiecie, no dwumetrowiec za dwumetrowcem ogólnie tutaj będzie miał problem się zmieścić, jakoś się wciśniemy, ale no Boże Święty, no. O, już nie bądźmy tacy bezczelni, żeby tutaj szydzić z Citigo, że dwumetrowcy 4 tutaj nie wchodzą. Ale 1 czy 2 się tutaj zmieści, by ten wóz zmierzyć raceboxem, czy też skoczyć na próbę autostradową. Jest podobnie jak z tyłu, może troszeczkę lepiej. Boczek drzwiowy z przodu tak samo, no tutaj jest twardo, tutaj blachy, no i co? Cały środek w zasadzie tutaj jest z twardych materiałów. Tu jest twardo, tutaj trochę jak we włoskich samochodach. Fotele
nawet bym powiedział takie półsportowe. Zagłówek jest tutaj zintegrowany. Nie no, normalne takie budżetowe fotele, dość twarde. Oparcie jest miękkie, a tutaj jest twardo. Odpalimy sobie bestię. Prawie 2-metrowy petrolhead. W sumie tak wygodnie sobie usiadł. Nie no, może gdybym tak sobie zrobił tutaj... Czekajcie, gdzie to było? Tutaj? O, tak oparcie. No, pozycja za kierownicą nawet spoko. Może i nawet tutaj bym się jeszcze zmieścił z tyłu, ale ciężko. Kierownica taka typowa skodowska, no ale jednak gumowo-plastikowa. Tutaj jaki chrom, dumnie. Liczniki też prościutkie i mamy tutaj komputer pokładowy. O, proszę bardzo. Nie jest to standardowy element wyposażenia Skody Citigo. Tak samo jak standardowa nie jest klimatyzacja. Tutaj mamy klimatyzację, mamy tutaj podgrzewane fotele z przodu. No i takie normalne radyjko. Wiecie, w polifcie, no to tutaj chyba mamy już kolorowy ekran. W ogóle w niektórych, czy to Citigo, czy Apach, możemy mieć tutaj ekran taki wystający. Albo w poliftach chyba mocowanie na telefon, gdzie wgrywało się aplikację i telefon się łączył z samochodem. Jakieś takie cuda. Jakoś to jest auto budżetowe, no to tutaj po tej stronie mamy jeden przycisk do otwierania i zamykania okna, a po tej drugi. I zwróćcie uwagę, że tutaj po tej stronie nie ma dwóch przycisków, żeby od strony pasażera sobie okno zamknąć czy otworzyć, no to trzeba po prostu się wychylić. W polifcie chyba są w drzwiach kierowcy już dwa przyciski, a tak to wnętrze jest mega proste, no ta deska rozdzielcza, no to po prostu no linijeczka i tutaj cyrkielek. Jest prościutko. Schowek też jest prościutki, proszę bardzo, ale miękko opada, twardy oczywiście. I tutaj mamy wieszak na torbę jakąś. Jeden uchwyt na kubek, wejście 12V, półeczka. Tutaj też jakaś wnęka. Tunela środkowego, no to tutaj w zasadzie nie ma. Tutaj jest taka nakładka, taka właściwie, no nie wiem, obudowa hamulca ręcznego. No i dobra, kurczę, to będzie na tyle. To jest Skoda Citigo, no proszę Państwa. Dobra, ciemno się robi, a jeszcze próba autostradowa przecież. Światła wyłączymy. Otwieramy maskę. No i tutaj, proszę Państwa, to jest coś wspaniałego. Boże, nawet tutaj ten badylek taki maleńki jest. No i proszę, 1.0 MPI generujące 60 koni mechanicznych i jeśli chodzi o newtonometry, Boże, aż z wrażenia zapomniałem, 95 newtonometrów. Tak jak mówiłem, przy Cinquecento jest to potwór. Jest to bazowa wersja Citigo. Mocniejsza wersja w zasadzie no, ma ten sam silnik, też 1.0, tylko 75-konny i o ile wiem, różnią się one tylko softem, ale też skrzynią biegów. W 75-konnej wersji skrzynia jest krótsza, a tutaj w 60-konnej będzie dłuższa. No i ten silnik będzie mniej palił. Z tego co wiem, zawsze mnie możecie poprawić w komentarzu. Zużycie paliwa, śmiech na sali. No, może kaskaderzy jak jeżdżą, no to będzie więcej trochę palił ten samochód. Nie. Z 8 litrów po mieście przy takiej naprawdę szalonej jeździe na próbie autostradowej, nie wiem czy 9 przekroczymy. Kiedyś był up na próbie autostradowej, to tam pamiętam jakieś niskie strasznie spalanie wyszło, właśnie 9 litrów chyba. A jak będziemy sobie jeździć normalnie, przepisowo, wokół komina czy jakaś traska do 120 km na godzinę, no bo to myślę taka rozsądna prędkość dla tego samochodu, można szybciej, ale wtedy już jest głośniej. Ja wiem, nie wiem czy 5 przekroczymy, no już załóżmy te 5,5 na bezpiecznie, nie? Mały silniczek, lekkie auto, no to co ma ono nam tutaj dużo palić? Skrzynia manualna, 5-stopniowa, wydaje mi się, że nawet tutaj jakieś półautomaty były ładowane, ale raczej bezpiecznie tutaj jest wybrać po prostu manual. Masa 929 kg, jeśli mowa o osiągach. Producent deklaruje, że taka 60-konna Citigo powinna pierwszą setkę osiągnąć w 14,4 sekundy. No kurczę, panie drogi, a prędkość maksymalna podobno 161 km na godzinę. Mnie osobiście się wydaje, że będzie trochę więcej. Dobra, ja wsiadam tutaj za kółko, przenoszę się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, a wy w tym czasie zobaczcie, jakie tutaj jest wyciszenie. Jesteśmy na miejscu, palimy bestię, ale bez soundchecku. Ostatnio ktoś mi napisał, że no mówiłeś, że bez soundchecku, a i tak otworzyłeś drzwi i zrobiłeś soundcheck. To nie jest soundcheck. Takie coś
To nie jest soundcheck, to jest tylko takie potwierdzenie sobie, pod siebie. Ruszamy, ale nawet tutaj kamery na prędkościomierz póki co nie włączam, bo zaraz wam pokażę, co na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Nawet tutaj z pozoru jest spokój, ale na drodze no niestety jest trochę duży ruch i mamy korek. Ale podskakuje sobie ten samochodzik. Lekkie małe pudełeczko do przemieszczania się ekonomicznego. Ja pierniczę. 60 koni, a do 50 na jedynce. No i dobra, myślę, że widzimy się za chwilę na rękawie. Ja muszę tutaj odstać swoje. Ale się razi słońce. Może w drugą stronę sobie VMAX dziabniemy. Zobaczymy. Śmieszny jest ten obrotomierz. A piąty bieg to tu chyba nadbieg. Takie mam podejrzenia. A few moments later. Dobra, ciśniemy z jazdem. Zobaczymy, czy nas skontrolują. Czy Skoda Citigo jest przypałowym samochodem? Nie jest w ogóle przypałowym. Oj, ale jak tak z przodu i z tyłu jest ciężarówka, a ja tak sobie Citigo jadę. No przy takich prędkościach to nic, ale... tak kurczę. No dobra, raceboxa dzisiaj nie ma, bo 100-200 przecież nie będziemy mierzyć. No i tutaj już wypada deptać. Trójeczka. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Czwórka. Proszę Państwa, zużycia paliwa nie skasowałem, teraz to zrobię. O! Pyk! Dziesięć i pół! Jak tak cisnę w opór. Dobra, jest 160 km na godzinę. 161 wpisane. Także spokojniutko będzie więcej. Wiatr dzisiaj mamy boczny. Teraz w ogóle zmieniłem bieg. Dałem wyższy. A i tak cisnę do dechy, to spalanie spada. 9,5. Ale kurczę, słońce razi. Nieprzyjemnie. No rozglądamy się tutaj za cieniami aerodynamicznymi. 164 km na godzinę według GPS-u już było. Nawet tutaj było lekko pod górkę, ale pocisnęliśmy w cieniu aerodynamicznym. No zobaczymy, co będzie później. A czekaj, ojejku, ale mnie tu razi słońce. Dobra, wiecie co? Sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. W ogóle tutaj na komputerze pokładowym zauważyłem, niby nie ma miernika temperatury, ale jest tutaj cyfrowy. Nie wiem, czy to będzie wideo, cyfrowa prędkość. O, 90 stopni pokazuje, ale wiadomo, realny odczyt może być inny z kompa, inny tutaj. Damy sobie kmh. No to co? Tak jest 140 km na godzinę. To jest 3000. Momencik, zwolnię trochę. 3812. 120. Szybki pomiar obrotów. 120 to jest 3236. Dobra, nie chcę już mi się. Nie chcę. Jak tam w ogóle wygląda zużycie paliwa? Osiem i 2. Zwolniłem trochę, jest 8,2. Ale wściekły Passat B5 ciśnie tutaj. Dobra, wyprzedzamy. O, poszedł jak dzik po szyszkach. Aż dym leci z rury wydechowej. Fu. Aż czuję, że to jakieś TDI. Dobra, dałem sobie tutaj na czwóreczkę. Zobaczymy, co się stanie, jak tak pociągniemy. No czwórka to jest niby bieg do prędkości maksymalnej, ale zauważyłem, że tutaj piątkę się wbija i patrzcie. No, lekko, bo lekko, ale lecimy. 165 już było. No i dobra, tutaj odpuścimy. Damy troszkę z godzince odpocząć. Ale tutaj A4 troszkę przyblokowaliśmy jednak.
Mam nadzieję, że nam wybaczy. No my robimy co możemy. Pozdrawiamy kierowcę Audi A4, jeśli ogląda ten odcinek. 166. Kurczę, odcinek specjalny, to trzeba tutaj uważać, patrzeć w lusterka. 167 już było. O Jezu, licznikowe to 180 już prawie jedziemy. No i tutaj będzie grubość. Na razie lekkie zwolnienie, tyle. Maksymalnie tutaj Skoda na szczycie górki osiąga. Ale będzie. Jezu, czy my domkniemy dzisiaj licznik? Nie, no chyba nie. Piernicze. 178 km na godzinę według GPS-u. Paka 9 na liczniku. Złoty 9. Bazową City. I co? Wyszło, że jest to nie dość, że budżetowy samochód, to sportowy budżetowy samochód. Uwaga, średnie zużycie paliwa przez moment teraz skoczyło nam do 8,6 litra, ale znowu spadło, bo zjeżdżamy. O, tutaj Cole, policja i inne atrakcje. Citigo, jaki to jest atrakcyjny samochód. Chociaż przyznam, no kurczę, wygląda troszkę nudno, to wnętrze też jest dość smutne. Ale czujemy się tutaj w zasadzie, no dobrze. No, kurde. Panie drogi. I soundcheck. No, 2 i dzida. No, przyjemnie sobie te 3 cylinderki tutaj mruczą. Wesoło. Ten silnik wbrew pozorom jest fajnie odizolowany od kabiny. Mi się wydaje nawet, że jak ostatnio była Dacia Duster 3-cylindrowe turbo, to tutaj chyba mniejsze są takie drgania. Boże, średnie zużycie paliwa 8,2. No dobra. Szczerze, nie wiem, czy już bujniemy się szybciej. Jak coś, to po prostu wam tutaj play dam. No, się bujam spokojnie. 3 weeks later. Nie, no tutaj raczej nie damy już się rozpędzić do prędkości maksymalnej, ale jest tak pusto dzisiaj w stronę Szczecina. No dzisiaj to jest, tutaj warunki są na 340, nawet 350 km na godzinę. Powaga, właśnie na tym tutaj odcinku, gdzie jadę. W drugą stronę trochę ruch, ale dzisiaj w sumie jak Citigo testujemy, to nawet z tym ruchem jest lepiej, bo te cienie aerodynamiczne. 178 km na godzinę według GPS-u bazowym Citigo 60-konnym. Dziękuję, pozamiatane. Yes. I okej, mam nadzieję, że ta skodzinka, jak i ta cała próba autostrowa, to całe przedsięwzięcie wam się niesamowicie podobało, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.